Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Land Rovera Defendera. I to nie byle jakiego Land Rovera Defendera, bowiem jest to druga generacja Defendera, a pierwsza była produkowana od 1983 do aż 2016 roku, czyli przez 33 lata. Druga generacja została pokazana 3 lata po końcu produkcji pierwszej, czyli w 2019. I nowy Defender, podobnie jak swój protoplasta, jest dostępny w 3 wariantach długościowych: 90, 110 oraz 130. I ja mam tę najkrótszą odmianę i to w najbardziej szalonej i bezsensownej wersji, ale do tego jeszcze dojdę. Teraz skupmy się na wyglądzie, bo trzeba przyznać, że projektanci się postarali, bo auto świetnie nawiązuje do pierwszej generacji, a jednocześnie wygląda bardzo nowocześnie. Na pierwszy rzut oka wygląda zupełnie inaczej, ale im bliżej się mu przyglądamy, tym bardziej widzimy podobieństwa. Wyglądają jak ojciec i syn. I syn jest naprawdę dobrze zbudowany i wygląda groźnie. Zobaczcie na te światła, czy tą maskę z blachą. No świetne to jest. Nawet z boku są prawdziwe wyloty powietrza, a nie atrapy. Również tył ma swój charakter, chociaż te światła są dość dziwne. Trochę jakby projektanci o nich zapomnieli i na szybko coś tam dorzucili. Chociaż nie. Tak to można powiedzieć, ale o wydechu. No przyznacie, że to wygląda jak dorzucone przez jakiegoś mietka w garażu. Na szczęście. Jak usłyszałem, jak gadają te końcówki, to automatycznie je polubiłem. Ależ to gada. Ale do tego jeszcze wrócimy. Krótki Defender wygląda trochę jak zabawka, ale wcale aż taki mały nie jest. Auto ma 4585 mm długości, 2008 mm szerokości oraz 1920 mm wysokości. Dłuższy Defender 110 ma już ponad 5 metrów, a 130 niemal 5,4 metra. Aha, i wysokość Defendera można w opcji zmieniać, bowiem za 16 000 zł ekstra jest pneumatyczne zawieszenie i wtedy możemy regulować przyświtem, który ma od 21,5 aż do 29,5 cm. Działa to naprawdę szybko i Defender na najwyższym ustawieniu wygląda jakby był na szczudłach. Z tyłu Defender ma też koło zapasowe oraz 2 ucha do wyciągania z terenu, a także i mamy opcjonalny, elektrycznie rozkładany hak holowniczy. W takim razie pora na bagażnik. I tutaj trzeba uważać, gdzie się parkuje, bowiem auto ma klapę otwieraną na bok, a nie do góry. Jak mamy wersję z pneumatyką, to z poziomu bagażnika możemy też opuścić sam tył, żeby łatwiej się pakowało rzeczy. O ile cokolwiek Wam się zmieści, bo bagażnik w 90 jest skromny i ma zaledwie 297 litrów. Można go powiększyć kosztem tylnej kanapy i wtedy kufer ma 1263 litry pojemności i niestety nie ma płaskiej podłogi. Ma za to świetne wykończenie, niczym taka właśnie ryflowana blacha. Kolejna świetna rzecz we wnętrzu to te dodatkowe szyby boczne w dachu. No super to wygląda i w kabinie jest od razu dużo jaśniej i przytulniej. W takim razie wskakujemy na tył, co wcale nie jest takie proste. I to też jest wada foteli elektrycznych, bo te się rozkładają i rozkładają, bo są elektryczne. Czyli tak jak teraz, ja stoję w deszczu, a fotel pomału się odsuwa. Co gorsze, te fotele potem nie wracają do swojej pozycji wyjściowej, co jest beznadziejne. Za każdym razem trzeba ustawiać fotel ponownie, jak ktoś wsiądzie na tył. Bez sensu. Ale jak już wsiądziemy na tył, to się okazuje, że jest tam naprawdę sporo przestrzeni. Ja mam 186 cm wzrostu i zarówno na nogi, jak i na głowę mam dużo wolnej przestrzeni. Mamy też podłokietnik z miejscami na poje i niestety brak przejścia do bagażnika, ale są za to oddzielne strefy klimatyzacji, nawiewy, złącza USB, gazetowniki. No jest tutaj chyba wszystko. Ale jeszcze lepiej jest z przodu. Siedzimy naprawdę wysoko, mamy świetną widoczność i jak widzicie, wszystko jest w prądzie. To w takim razie pora na deskę rozdzielczą. Deskę, która jest połączeniem klasyki z nowoczesnością. Nowoczesnością, czyli 2, a nawet 3 ekrany, a reszta jest już w miarę analogowa. Mówię w miarę, bo na przykład pokrętła fizyczne od klimy są, ale mają one też inne funkcje, co akurat moim zdaniem jest świetnym rozwiązaniem.
Nie jest świetnym rozwiązaniem te przyciski na kierownicy, które po lewej stronie zmieniają swoje zastosowanie i ciężko się to obsługuje. Super za to są te gołe śruby, które dają wnętrzu taki surowy klimat. Zresztą, podobnie jest z tym napisem Defender oraz samymi materiałami. Wszystko wygląda jakby było pancerne. Zresztą, zobaczcie na spasowanie. Niemal żadnych stuków czy skrzypnięć i brak piano black. Brawo! Tak samo brawo za cyfrowe zegary, które mają klasyczne widoki. To znaczy, ustawień jest mnóstwo, ale właśnie jednym z nich są dwa okrągłe zegary. Możemy też mieć jeden okrąg na środku albo na całości mapę. No ustawień jest naprawdę bardzo dużo. Jeszcze więcej dzieje się na ekranie głównym, który klasycznie, jak to w ostatnich Jaguarach czy Land Roverach, jest nieco na siłę przyklejony. To znaczy, nie jest on wkomponowany w deskę, tylko tak jakby doczepiony. Na szczęście, jak widzicie, działa naprawdę sprawnie i w zasadzie nie ma większych spowolnień. Trzeci ekran, o którym mówiłem, to opcjonalne cyfrowe lusterko. To jest ciekawy bajer i na pewno poprawia widoczność, ale wciąż nie potrafię w tym lusterku poprawnie ocenić odległości do pojazdu za mną, no co jest dość ważne. Dlatego można to wyłączyć. To teraz pora na schowki, których jest naprawdę mnóstwo. Defender pod tym względem jest naprawdę bardzo praktycznym i funkcjonalnym wozem. A po schowkach pora zajrzeć pod maskę. A pod maską jest z czego wybierać. Podstawa to 2-litrowa rzędowa 4 turbo benzynowa o mocy 300 koni. Dalej mamy dwa silniki rzędowe 6, jeden diesel i jedna benzyna, oba o pojemności 3 litrów. Diesel może mieć moc 200, 250 lub 300 koni, a benzyna ma aż 400 koni. Ale to nie koniec, bo na szczycie jest silnik, który ja oczywiście testuję, czyli 5-litrowy V8 na kompresorze, który ma 525 koni i które grzmi i wyje w niebogłosy. No już sam dźwięk rozrusznika przyprawia o gęsią skórkę, a potem jest jeszcze lepiej. Zapraszam do posłuchania silnika. Ach, ten kompresor cudnie wyje. Jakby tego było mało, to ten wydech grzmi równie dobrze. Nie jest to poziom F-Type'a R czy F-Pace'a SVR, którego testowałem wcześniej, ale i tak jak na takie auto jest dobrze. Nieźle, co? I niezłe są też osiągi, bo katalogowo Defender 90 V8 powinien robić setkę w 5,2 sekundy. Pora to sprawdzić. Równe 5 sekund. I co lepsze, dalej też auto nie zwalnia i czas od 100 do 200 to 12,6 sekundy. Naprawdę świetne czasy.
Co więcej, zwykły start bez najszybszego trybu to 5,2 sekundy. Te czasy można porównać z Mercedesem G63 AMG, który ma 585 koni i robi setkę w 4,5 sekundy, a 100-200 w 12,3 sekundy. Czyli jest o jakieś pół sekundy szybszy, ale ma też 60 koni więcej. Tak czy inaczej, to nie są auto do ścigania, ale zaskoczą niemal każdego ze świateł. Brawo! Defender może też zaskoczyć w terenie, wszak jest to auto z rodowodem prawdziwej terenówki. Chociaż co ciekawe, to już nie jest auto na pełnej ramie, teraz jest to nadwozie ze stalowymi ramami pomocniczymi. Nie ma też już sztywnych mostów, teraz głównie skupiono się na technologii i wygląda na to, że się udało. Akurat tą 90 nie wjeżdżałem w mocny teren, ale latałem po górach 130 i naprawdę wszystkie te systemy w połączeniu z pneumatycznym zawieszeniem naprawdę potrafią bardzo dużo. Taka ciekawostka też, dyferencjały blokują się teraz automatycznie. Aha, i wersja 90 ma najlepsze kąty z całej trójki. To znaczy kąt zejścia i natarcia ma niemal taki sam jak 110, ale już kąt rampowy ma najlepszy ze względu na najkrótszy rozstaw osi. Swoją drogą kąty z zawieszeniem pneumatycznym robią wrażenie. Kąt zejścia to 40 stopni, natarcia 38, a rampowy 31. Konkretne wartości jak na seryjne auto. Do tego mamy brodzenie 90 cm z pneumatyką i 85 ze zwykłym sprężynowym zawieszeniem. No nie ma lipy. Nie ma też lipy, jeśli chodzi o elastyczność. Jest naprawdę szybko, skrzynia szybko reaguje, no i mamy ten cudowny dźwięk. Szybko i paliwożernie, ale nikt chyba nie spodziewał się, że ten jeżdżący kiosk będzie mało palił. W sumie to uważam, że i tak niezłe jest spalanie, bo na przykład przy 120 pali 13 litrów, a przy 140 jest to 16,5 litra. Jest to więc o około 2 litry mniej niż wspomniane wcześniej G63 AMG. W mieście natomiast rozrzut będzie tak od 18 do nawet 40 litrów, w zależności jak ciężko mamy nogę. Bak paliwa ma 90 litrów. Odmiana V8 Defendera jest też najcięższą z całej gamy, bowiem waga zaczyna się od 2546 kg, ponad 2,5 tony za tego krótkiego Defendera. Dla porównania, odmiana z rzędową szóstką waży 300 kg mniej. I co ciekawe, moim zdaniem tego nie czuć. To znaczy, czuć, że auto jest ciężkie, ale nie czuć różnicy w masie. Jeździłem krótko 90 z dieslem i moim zdaniem auta tak samo dobrze jeżdżą, a nawet odmiana V8 wydawała mi się nieco bardziej komfortowa. No i Defender prowadzi się bardzo pewnie na asfalcie, mamy świetną trakcję, świetną widoczność, no i z V8 genialne osiągi. Kolejny raz porównam go do G-klasy i Defender prowadzi się moim zdaniem znacznie lepiej, pewniej i przyjemniej. I przy tym wszystkim dużo mniej się przechyla na zakrętach. Naprawdę bardzo przyjemnie się tym jeździ. Aha, i podczas startu podnosi się też przód. Jedna uwaga, wracając do wydechu, to jeżdżąc delikatnie po mieście, to cały czas go słyszymy i czujemy, jest taki głęboki bulgot, który dla mnie był cudowny, ale pasażerowie zauważyli, że jest nieco męczący. Na szczęście w trasie powyżej tak 90-100 km na godzinę nie słychać go już tak bardzo. A, i ten wydech V8 to jest jedyna różnica wizualna względem pozostałych silników. Są też nieco większe hamulce, które nie pozwolą zamówić takich fajnych stalówek, ale to już nie jest aż tak oczywiste. Oczywista jest za to cena. To znaczy, oczywiste jest, że V8 jest najdroższą wersją i jego cena zaczyna się od 781 tysięcy złotych. Tak, niemal 800 tysięcy złotych. Mój egzemplarz kosztował ponad 840 tysięcy złotych. Jest drogo, ale auto tak naprawdę nie ma konkurencji. Wspomniana wersja G63 AMG nie występuje w krótkiej odmianie, więc dla niej konkurencją to wersja 110. A Defender 110 też jest z V8 i jest on droższy od 90 o 12 tysięcy złotych, czyli kosztuje 792 tysiące złotych. Dalej 130 jest droższa od 110 o następne 15 tysięcy złotych i już kosztuje 807 tysięcy złotych. G63 AMG kosztuje 976 tysięcy złotych, czyli jest niemal o 200 tysięcy złotych droższa niż Defender w podstawie. A jakbyście chcieli wiedzieć, to najtańszy Defender kosztuje 354 tysiące złotych za 200-konnego diesla 3.0. Jest drogo, ale tak jak mówię, konkurencja też jest droga, o ile w ogóle jakaś istnieje. Defender wygląda świetnie, świetnie jeździ i jest świetnie wykonany.
jest też świetnie drogi, a z V8 super bezsensowny. Głośny, szybki i paliwożerny, czyli przeciwieństwo terenówek. Z drugiej strony w terenie też potrafi cuda. No ale tak jak mówię, krótka wersja z V8 jest po prostu bezsensowna i dlatego cudowna. Ale jak po prostu chcecie Defendera, to bierzcie diesla. W zupełności wystarczy. Cześć!